Mam już serio dość tego cyrku z elektryfikacją samochodów. Nie samych elektryków i nie samego prądu, tylko tego całego teatru wokół, w którym próbuje się człowiekowi wmówić, że jak nie klaszczesz na stojąco, to jesteś wrogiem postępu, dinozaurem, człowiekiem z epoki kamienia i najlepiej jeszcze pewnie marzysz o gaźniku i ołowianej benzynie. Nie, ja po prostu mam oczy i uszy. Widzę, co się dzieje z motoryzacją. Widzę, jak z czegoś, co kiedyś miało charakter, robi się produkt pod normy, pod Excela, slajd dla zarządu i polityczny spokój. I mam wrażenie, że gdzieś po drodze zgubiono człowieka. Tego normalnego kierowcę. Nie dziennikarza od folderów, nie aktywistę z panelu dyskusyjnego. Tylko zwykłego gościa, który chce kupić auto, jeździć nim bez stresu i jeszcze coś z tego samochodu czuć. Bo dzisiaj coraz częściej nie masz czuć samochodu. Dzisiaj masz czuć, że uczestniczysz w słusznej zmianie, a ja nie kupuję samochodów po to, żeby uczestniczyć w kampanii społecznej. Problem nie jest w tym, że istnieją elektryki. Problem jest w tym, że robi się z nich obowiązującą religię. Powiedzmy sobie to uczciwie, gdyby elektryki weszły na rynek jako jedna z sensownych opcji, to połowa tej wojny w ogóle by nie istniała. Naprawdę. Gdyby ktoś powiedział, słuchajcie, mamy nowy typ auta. Dla jednych będzie super, dla innych bez sensu. Zobaczcie, sprawdźcie, wybierzcie po swojemu. Wtedy większość ludzi podeszłaby do tego normalnie. Bez piany w ustach, bez ideologii, bez tej całej internetowej napinki. Tylko, że tak się nie stało. Zamiast spokojnej ewolucji dostaliśmy narrację, że to jest jedyna dojrzała droga, jedyny sensowny kierunek, jedyna nowoczesność. I od tego momentu wszystko zaczęło się psuć, bo człowiek zniesie nową technologię. Człowiek zniesie zmianę. Ale bardzo źle znosi sytuację, kiedy ktoś próbuje mu odebrać prawo do własnego zdania i jeszcze ubiera to w ton wyższości. To jest właśnie ten moment, w którym wiele osób się odwróciło. Nie dlatego, że nienawidzą prądu, tylko dlatego, że nienawidzą bycia ustawianym do pionu. Bo zauważ, jak to wyglądało i dalej często wygląda. Masz wątpliwości? To znaczy, że nie rozumiesz przyszłości. Pytasz o zasięg, ładowanie, utratę wartości, ceny, baterie, sens na autostradzie? To znaczy, że jesteś zacofany. Mówisz, że wolisz benzynę albo hybrydę? To zaraz ktoś robi z ciebie faceta, który boi się zmian. A może ja się po prostu nie boję myśleć samodzielnie? Bo dla mnie najgorsze w tej całej elektryfikacji nie jest to, że pojawiły się nowe auta. Najgorsze jest to, że przestało się rozmawiać normalnie. Wszystko jest albo propagandą sukcesu, albo dziecinną napinką drugiej strony. A po środku siedzi zwykły kierowca, który chce jednej rzeczy. Szczerości. I tej szczerości mi dziś chyba najbardziej brakuje. Motoryzacja robi się sterylna, grzeczna i bez kręgosłupa. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie męczy bardziej niż wiele osób chce przyznać. Auta robią się coraz bardziej poprawne. I przez to coraz mniej zapamiętywalne. Kiedyś samochód potrafił mieć wady, ale przez to miał też twarz. Jeden za dużo palił, drugi miał dziwny układ kierowniczy, trzeci skrzynię, która działała trochę po swojemu, ale przynajmniej czułeś, że jedziesz czymś konkretnym. Czymś, co ma jakiś charakter. Mogłeś to lubić albo nie, ale przynajmniej czułeś różnicę. A dzisiaj auta są szybkie, sprawne, ciche, wygładzone, cyfrowe, opływowe, kompletnie bez wyrazu. Jakby ktoś produkował nie samochody, tylko urządzenia końcowe do mobilności. Taki trochę laptop na kołach, tylko większy, cięższy i droższy oczywiście. Wsiadasz, patrzysz, ekran, kolejny ekran, jeszcze jeden panel, dotykowe sterowanie wszystkim. Zero mechanicznego kontaktu, zero prostoty, zero tej surowości, która kiedyś robiła klimat. I ktoś pewnie teraz powie, no ale przecież to wygodne, nowoczesne, ciche, szybkie. No tak, i lodówka też jest wygodna, nowoczesna i cicha.
tylko jeszcze nie udajemy, że to obiekt pasji. Mnie wkurza to, że dziś próbuje się udawać, że motoryzacja nic nie straciła. A straciła. I to sporo. Straciła pazur, dźwięk, fizyczność. Straciła ten moment, w którym auto dawało ci poczucie, że obcujesz z maszyną, a nie z politycznie poprawnym sprzętem użytkowym. Ja wiem, że świat się zmienia. Nie będziemy wszyscy wiecznie jeździć tym samym. Jasne, ale postęp nie musi oznaczać, że wszystko stanie się sterylne jak gabinet dentystyczny. Nie musi oznaczać, że każda marka ma mówić tym samym językiem, a każdy samochód ma być tak grzeczny, że aż mdły. A mam wrażenie, że dokładnie w tą stronę zmierzamy. Że za ten cały eksperyment płaci zwykły człowiek. I teraz dochodzimy do sedna, które boli najbardziej. Bo te wszystkie wielkie hasła, wielkie wizje i mądre prezentacje bardzo łatwo się opowiada, kiedy to nie ty musisz płacić za rachunek. A prawda jest taka, że za rachunek płaci zwykły kierowca. To on ma kupić coraz droższe auto. To on ma przyjąć na klatę to, że ma się przestawić na nowy sposób użytkowania. To on ma myśleć o ładowaniu, o aplikacjach, o infrastrukturze, o wartości rezydualnej, kosztach baterii, tempie starzenia technologii i o tym, czy dzisiejszy nowy model za 3 lata nie będzie wyglądał jak stary smartfon po kilkunastu aktualizacjach. I mnie naprawdę śmieszy ten ton, w którym część ludzi mówi o tym wszystkim tak, jakby kierowca miał się jeszcze cieszyć, że bierze udział w dziejowej przemianie. Nie! On po prostu chce auto, które działa i nie robi z niego testera cudzych pomysłów. Bo zobacz, jak to często wygląda w realnym życiu. Gość mieszka w bloku, nie ma własnego garażu, nie ma wallboxa, nie ma ochoty spędzać życia na planowaniu, gdzie i kiedy będzie ładował samochód. Jeździ różnie. Czasem miasto, czasem trasa, czasem nagły wyjazd. I co on słyszy? Że przyszłość już nadeszła i powinien się cieszyć? No super, tylko ta przyszłość dziwnie, bardzo często najlepiej działa u człowieka z domem, podjazdem, fotowoltaiką i drugim autem. I właśnie o to chodzi. Ja mam dość tego odklejenia, tego gadania o powszechnej zmianie, jakby wszyscy żyli w identycznych warunkach. Jakby Polska, Europa, duże miasta, małe miasta, bloki, wsie, budżety, styl jazdy. Wszystko było jednym i tym samym przypadkiem. A przecież nie jest. I dlatego tak wiele osób czuje wewnętrzny opór. Bo słyszą wielkie słowa, a ich codzienność wygląda zupełnie inaczej. Powiem to bardzo szczerze. Najbardziej mnie boli nie to, że świat idzie do przodu. Najbardziej mnie boli to, że klasyczna motoryzacja, zajawka, zaczyna być przez niektórych traktowana jak coś gorszego. Jak jakaś dziecinada, sentyment, fanaberia albo wręcz przeszkoda w rozwoju. A dla wielu ludzi samochody to nie był nigdy tylko środek transportu. To było marzenie. To był cel. Nagroda za ciężką pracę. Pierwszy moment poczucia wolności. Pierwsza nocna jazda bez celu. Pierwsze auto, którego zapach pamiętasz po dziś dzień. Pierwszy dźwięk silnika, który naprawdę coś w tobie uruchamiał. I co teraz? Teraz coraz częściej ta cała emocjonalna strona motoryzacji jest spychana na bok. Jakby była mało poważna? Jakby liczyło się już tylko to, co wychodzi w normie, w aplikacji i w tabelce. Ja się na to nie zgadzam. Bo jeśli zabierzesz z motoryzacji emocje, to zostaje ci tylko transport. A transport to nie jest to, za co ludzie pokochali auta. Ja nie zakochałem się w samochodach dlatego, że były optymalnym rozwiązaniem mobilności. Nikt normalny się z tego powodu nie zakochuje. Ludzie kochają auta za to, że coś czują, za dźwięk, za sylwetkę, za charakter, za wspomnienia, za mechanikę, atmosferę, za historię. I właśnie dlatego ten cały obecny klimat tak mnie męczy. Bo on mówi jasno. Emocje są okej, ale pod warunkiem, że nie przeszkadzają planom. A dla mnie plan, który nie szanuje emocji kierowców, jest po prostu kulawy. Elektryfikacja obnażyła, jak tchórzliwa zrobiła się część branży. Jest jeszcze coś, o czym mało kto mówi wprost. Część branży zwyczajnie przestała mieć odwagę. Zamiast mówić ludzkim językiem, zaczęła gadać komunikatami.
Zamiast powiedzieć, słuchajcie, to rozwiązanie ma plusy, ale ma też ograniczenia. Dostaliśmy śpiewkę o nowej erze mobilności. Zamiast przyznać, że nie każdy klient chce tego samego, zaczęto opowiadać, że rynek już zdecydował, że to tylko kwestia czasu i że wszystko jest nieuniknione. Ja nie cierpię tego słowa, nieuniknione, bo ono jest często używane wtedy, kiedy ktoś chce uciąć rozmowę. Jak coś jest nieuniknione, to po co w ogóle pytać? Po co dyskutować? Po co słuchać kierowców? Po co w ogóle zostawiać miejsce na inne podejście? No właśnie. I to jest mój zarzut, nie tylko do polityków czy regulatorów, ale też do wielu marek, że przez lata za łatwo oddały swój język. Zaczęły mówić jak urzędnicy, jak konsultanci, jak ludzie, którzy już nie czują samochodów, tylko zarządzają procesem zmian. A klient to wyczuwa. Widz to wyczuwa. Każdy, kto siedzi w motoryzacji choć trochę, wyczuwa od razu, kiedy ktoś mówi z pasji, a kiedy mówi z obowiązku. Ludzie mają już serdecznie dość tego korporacyjnego tonu w motoryzacji. I szczerze, ja też. Wkurza mnie to, że wybór zaczyna być coraz bardziej iluzją. Najbardziej niebezpieczne w tym wszystkim jest jednak to, że niby nadal mówi się o wyborze, ale ten wybór robi się coraz bardziej umowny. Teoretycznie możesz chcieć, czego chcesz. W praktyce coraz więcej decyzji jest podejmowanych za ciebie wcześniej. Przez normy, przez kierunek rozwoju, gamy modelowej, przez politykę marek, przez presję rynku, przez to, co się opłaca produkować, a co już przestaje się opłacać utrzymywać. I potem słyszysz, przecież nadal możesz wybrać. No możesz! Tak jak możesz wybrać stolik w restauracji, w której połowy menu już nie ma. Właśnie to mnie drażni. To udawanie, że wszystko jest po staremu, tylko lepiej, a przecież nie jest. Bo kiedy z rynku znikają pewne silniki, pewne typy aut, pewna surowość, proste konstrukcje, mechaniczna szczerość, to nie jest drobna korekta. To jest zmiana całej kultury motoryzacyjnej. I nie chodzi o to, żeby zatrzymywać czas. Chodzi o to, żeby nie robić z ludzi idiotów i nie mówić im, że nic ważnego się nie dzieje. Dzieje się. Kończy się pewna epoka. A wielu ludzi ma prawo czuć z tego powodu złość, irytację, smutek albo po prostu zwykły niesmak. Bo to nie jest tylko zmiana napędu. To jest zmiana relacji człowieka z autem. I ja serio nie wiem, czemu tak wielu ludzi boi się powiedzieć to głośno. Także, żeby było jasne, nie mam dość technologii, nie mam dość rozwoju, ani nowych rozwiązań, tylko dlatego, że są nowe. Mam dość czegoś innego. Mam dość wciskania ludziom gotowej wizji motoryzacji, jakby każdy miał klaskać w tym samym momencie. Mam dość traktowania kierowców jak problemu do wychowania. Mam dość tej sterylnej, grzecznej, bezpiecznej narracji, w której wszystko jest nowoczesne, inteligentne i ekologiczne. Ale jakoś dziwnym trafem coraz mniej w tym wszystkim prawdziwego życia. Bo prawda jest taka, że ludzie nie tęsknią tylko za spalinami. Ludzie tęsknią za autentycznością, za samochodami, które coś wyrażają, za markami, które mają odwagę, za językiem, który brzmi jak człowiek, a nie jak slajd z konferencji. Za motoryzacją, która daje wybór, a nie wychowuje. Za samochodami, które nie każą ci się nimi zachwycać tylko dlatego, że tak mówią inni. I właśnie dlatego ten temat tak mocno siedzi ludziom w głowie. Bo to nie jest wojna benzyna kontra prąd. To jest wojna o to, czy motoryzacja dalej będzie dla ludzi, czy już tylko dla narracji. Ja swoje zdanie mam. Elektryki mogą sobie istnieć. Niech będą, niech się rozwijają, niech wygrywają tam, gdzie naprawdę mają sens. Ale nie próbujcie mi wmówić, że mam się zachwycać całym tym procesem. Kiedy widzę, ile w nim sztuczności, ile fanatyzmu, ile pychy, ile oderwania od zwykłego życia. Bo wtedy odpowiem dokładnie tak samo jak dziś. Mam już dość elektryfikacji samochodów. Nie dlatego, że nie rozumiem przyszłości, tylko dlatego, że za dobrze rozumiem, co po drodze tracimy. Dziękuję za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę i kliknijcie subskrypcję, bo to naprawdę bardzo mi pomaga. I do następnego. Hej!